wiecie, fajnie się tak siedzi w ogóle i odpoczywa. Nic się nie dzieje, jest bezpiecznie, ale brakuje mi ich. Nie tylko tobie, Katail, nam wszystkim ich brakuje. Ale sama wiesz, od roku próbujemy jakoś nawiązać z nimi łączność albo wymyślić sposób, jak się tam dostać. Bez powodzenia. Jestem przekonany, że gdyby tu byli, nie chcieliby, żebyście się zamartwiali. Może ich nie ma już pośród nas. Ale my jesteśmy, wy jesteście, jest Neighborville, świat jest bezpieczny. Może czas wreszcie przestać się nad sobą użalać. No właśnie, słuchajcie, są wakacje. Powinniśmy zrobić coś szalonego. Tego by przecież chcieli. No właśnie, nie możemy się ciągle nad sobą użalać. Tylko niby co mamy zrobić? Może jakaś szalona podróż w nieznane? Jest wiele zakątków Neighborville, których nie odkryliśmy. Fakt, nawet bardzo wiele, ale to nie są zbyt wesołe i bezpieczne miejsca. To są te części Neighborville, których nie widać. Tam nie jest bezpiecznie. No to zostaje nam tylko tak rozmyśleć na powietrzu. W ogóle nie mamy już co robić. Może powinniśmy poszukać sobie jakichś przeciwników. Przeciwników? No nie wiem. Mi tam pasuje, że wreszcie mamy pokój. To nie musiałby być jakiś wyrachowany złoczyńca, który pragnie zniszczyć świat. Przydałby się złodziej albo przestępca. Ktoś, kto nie zagraża światu, ale dałby nam zajęcie na kilka dni. Do czego to doszło, że będą teraz chcieli szukać złoczyńców? Nie wiem. Sam nie wierzę, że to powiem, ale o wiele lepiej żyje się bez ciągłego walczenia z wami. To było takie męczące. Może dlatego, że nigdy nie wygrałeś. Wypraszam sobie. Moje plany były doskonałe. Załoga już nie. Wmawiaj sobie tak dalej. No to co robimy? Nie wiem. Trudno się odnaleźć w świecie bez złoczyńców, bez Pishutera, bez Sunflower. To już nie jest to samo. Fakt. Kto by pomyślał, że nadejdą takie czasy? Zender, zabierasz się z nami, bo my chyba lecimy do domu. Dzięki za propozycję, ale raczej nie, pokręcę się jeszcze. Dobra, jak chcesz. To do zobaczenia później. Chodźmy. To do później, Zender. Już możesz przyjść. Polecieli? Polecieli. Nadal ani śladu czarodzieja. To już kilka tygodni. Coś jest nie tak. Żadnych wieści. Zaczynam się martwić, że stało się coś złego. Już pora poszukać trochę dalej. Zrobiłem już co trzeba. Wysłałem zombie po całej okolicy. Może go znajdziemy. Może coś mu się stało? Albo wpadł w jakieś wielkie kłopoty. Dołączę do poszukiwań. Może szybciej go znajdziemy. Pędem, nie ma chwili do stracenia. Ach, jak dawno tu nie byliśmy. Z rok? Albo i dłużej? Ach, cudowny dzień. Jeszcze musimy kawałek podejść. Jeszcze trochę? Już i tak jest pięknie. Po co w ogóle tu przyszliśmy? Nie mogę jeszcze powiedzieć. Proszę iść do przodu. Skoro tak mówisz. Już jesteśmy na miejscu? Jeszcze troszeczkę do przodu, bliżej wody. Bliżej wody? Ale po co? Co tutaj w ogóle robimy? Bo ja niewiele z tego rozumiem. Za chwilę wszystko stanie się dla ciebie jasne. Robisz się tajemniczy. Trochę mi się to nie podoba.
Chciałem, by troszeczkę inaczej to wszystko się potoczyło i w innych okolicznościach, ale los sam zdecydował, że to tutaj dopełni się nasza historia. Jaka historia? Co ty mówisz? Kiedy rok temu przyjechaliśmy tu na misję, okazało się, że to coś więcej. Mimo że już dawno sobie wybaczyliśmy tamto nieporozumienie, to nie potrafiliśmy sobie do końca zaufać. Ale tu wszystko się zmieniło. Do czego zmierzasz? Do tego, że tutaj ostatecznie znowu się zjednoczyliśmy. Po wielu dość nieudanych próbach. Znów jest tak jak kiedyś. Znowu sobie ufamy. Dlatego chciałbym Cię o coś zapytać. Mnie o coś zapytać? Myślałam, że może poczekam z tym, aż zdołamy wrócić do domu, ale to wydaje się jeszcze odległe, dlatego nie chcę już dłużej czekać. Ale nie wiemy, ile mamy czasu, dlatego muszę Cię zapytać, czy chciałabyś... Tak? Czy chciałabyś spędzić ze mną resztę swoich dni? Tak. Spędzę z tobą resztę swoich dni. Naprawdę? Byłeś... Zawsze byłeś. I pomogłeś mi przepracować różne traumy z przeszłości. I jestem pewna, że tak. Nawet nie wiesz, jak bardzo się cieszę i jak bardzo się bałem, że powiesz nie. To byłoby niemożliwe. W końcu doczekaliśmy tej chwili. Tak, w końcu. No to w sumie co robimy, skoro to już oficjalne? Trzeba by wszystkim powiedzieć. W sumie to tak. Powinni wiedzieć, że w końcu nam się udało. No to na co czekamy? Chodźmy już teraz. Chodźmy. Wiecie, mam wrażenie, że Zender był jakiś dziwny. Jakby coś przed nami ukrywał. Daj spokój, co on miałby przed nami ukrywać? Nie wiem. A może naprawdę tylko mi się wydawało. Czarodziej! Jesteś gdzieś tutaj? To nie jest śmieszne! Gdzie jesteś? Coś na pewno musiało się stać. Ale co? Halo? Ktokolwiek? Gdzie mam w ogóle zacząć szukać? To miejsce jest ogromne. Na moim horyzoncie nic, a na twoim? Nic, nic. Myślisz, że w ogóle go znajdziemy? Wiesz, był jednym z ważniejszych zombie. Był fundamentem naszej ekipy. Jeszcze zanim my przyszliśmy. Musimy go odnaleźć. Ale coś mnie tutaj zastanawia. Co takiego? Coś tutaj kiedyś się musiało odbywać. Jestem wybitnym odkrywcą i archeologiem. Moje oczy aż biją na alarm. Oczy nie mówią, oczy patrzą. Jesteś w wielkim błędzie, przyjacielu. Oczy też potrafią mówić, bez używania słów. Zdecydowanie stała tu kiedyś jakaś konstrukcja. Może powinienem to zbadać. Już na pierwszy rzut oka mogę ocenić, że konstrukcja mniej więcej tej wysokości
rozpościerała się stąd, zataczała łuk i kończyła się tutaj. Ale co to mogła być za konstrukcja? Ze wszystkich konstrukcji, jakie w życiu widziałem, na myśl przychodzi mi tylko jedna, ale to by było niemożliwe. Co jest niemożliwe? Niemożliwym jest, byśmy tu trafili. Całymi latami wiele badaczy poszukiwało tego miejsca, a my je znaleźliśmy przypadkiem. Nadal nie kapuję. Nie widzisz, Daki? To miejsce legendarnej bitwy. Bitwy między światłością i mrokiem. Tam, w oddali, został przywołany niegdyś Gnomus. A w tym miejscu została użyta pierwszy raz od wielu wieków technika złotego liścia. Złotego liścia? Dokładnie. Wielcy bohaterowie użyli tej techniki, która wymaga charakteru i czystych serc. To była ostatnia deska ratunku. Bardzo ryzykowny plan. Ciemność była już praktycznie zwycięska. Zabrakło im tylko właśnie tego kawałka. To był ostatni, nieskażony ciemnością kawałek ziemi na świecie przed połączeniem. I to tutaj ciemność została przepędzona. To naprawdę to miejsce? To możliwe? Musiałbym przeprowadzić szczegółowe badania, ale jestem pewny. Ewidentnie widać, że to drzewo się po prostu paliło. Skąd wiesz, że to nie randomowe gałęzie, które pospadały z palącego się drzewa? Widzisz, mój przyjacielu, jakiś czas później, jeżeli oczywiście to na pewno to miejsce, szałas został spalony. I jeszcze później odegrała się tu bitwa z mistrzem czasu, kiedy pojawiły się kolejne uszkodzenia, zgliszcza i kolejne płomienie. Ostatecznie porzucono to miejsce, by stworzyć nowe w innym miejscu. Obecny szałas roślin to, można powiedzieć, wskrzeszony szałas stąd. Niektóre oryginalne elementy z niego zostały wykorzystane przy budowie tamtego. Na przykład widzisz, tu kiedyś można było usiąść i coś zjeść. Moje archeologiczne oko nie dostrzega śladu. Jak widzisz, minęło już sporo czasu. Ślady się zatarły. Ale mniej więcej gdzieś tu można było przysiąść na ściętych pniach. Tak właśnie się żyło podczas inwazji sił ciemności. Fascynujące, nieprawdaż? Ale dość już tych lekcji historii. Wrócimy tu, kiedy odnajdziemy naszego przyjaciela. Chodźmy przeszukiwać te tereny dalej. Tutaj działo się wiele fantastycznych rzeczy. Tutaj przybywało 2 legendarnych bohaterów. Być może znajdziemy kolejne wspaniałe ślady. Chodźmy! Ma bzika na punkcie historii. Co za nuda. Daki i odkrywca poszli w tamtą stronę. No to ja chyba pójdę w tą. Kto by pomyślał, że przyjdzie mi stąpać po tak ważnym kawałku historii. Oby czarodziej się znalazł. To bardzo niepokojące, że nie ma z nim żadnego kontaktu. Cały dzień będziemy tak szukać. I noc, i kolejny dzień, i tydzień, i miesiąc, i rok, i go już nie znajdziemy. Nie wierzę własnym oczom. Czarodziej!
Czarodziej, co ci się stało? Nie mam czasu tłumaczyć. Cieszę się, że ktoś zdołał mnie odnaleźć, nim umrę. Ale o czym ty mówisz? Co się stało? Kto ci to zrobił? Przerazisz się, jak ci to powiem. Odkryłem jakiś czas temu, że Twój brat powrócił. Mój brat? Jak to powrócił? I planuje coś okropnego. Co planuje? Powiedz, błagam! Nie poradzicie sobie. Wszystko rozegra się w Jaworkach. Kamienie równowagi. Odwrót. Chaos. Kataklizmy. Zniszczenie. Musicie się śpieszyć. 3. kamień. Klucz do symfonii. Do zielonej symfonii. Nie. Nie. To jest niemożliwe. Nie. Nie. Ten koszmar nie może się ziścić. Przysięgam na krew wszystkich zamordowanych wrogów, że znajdę cię, bracie. Nie. Czekaj na mnie. Słuch mnie nie oszukał. Zander, co się dzieje? Usłyszeliśmy krzyki. Czarodziej? Wyczuwam coś niedobrego. Coś złego się zbliża. Nie wierzę, że tu doszedłem. Udało się. Jestem o krok od realizacji swoich najśmielszych marzeń. Miejsce, w którym narodziły się kamienie równowagi. Miejsce, w którym ich żywot dobiegnie końca. Gdy zostaną tu wrzucone, ich moc się ulotni, a wtedy będę mógł przekształcić ją w moc chaosu. To już koniec. Jeśli przykazy nie kłamały, za chwilę rozpocznie się reakcja i zakłócenia w pogodzie. I bardzo mnie się to podoba. Tak. Chaos nareszcie się zaczyna. Nie, to jest niemożliwe. Ale co jest niemożliwe? Zander! On jest martwy. Co tu się stało? Zander, uspokój się. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Powiedz, co się stało. Jeśli czarodziej mówił prawdę, to mój brat... Mój straszny, potworny brat. Chce nas wszystkich zniszczyć. Twój brat? To byłby koniec. O co chodzi? Zender ma brata? Musimy natychmiast zawiadomić rośliny. Skontaktuj się z nimi. Zbierzmy się wszyscy w szałasie. Tak. Halo? Marigold to pilne. Pilna narada w szałasie. Tak, wszyscy. To poważna sprawa. Do zobaczenia. Chodźmy, Zender, pomożemy ci.
Idziemy do szałasu, rośliny są w drodze. Ten, kto ci to zrobił, zapłaci za to. Nie martw się, Zender. Masz nas. Poradzimy sobie z tym czymkolwiek, co nam zagraża. Chociaż raz z sensem gada. Zender. Ten koszmar musiał się kiedyś ziścić. Ale ty nie znasz całej prawdy. Nie wiesz, do czego on jest zdolny. A cóż dzieje się z niebem? A? Jeśli on naprawdę chce użyć kamieni równowagi, odwrócić je w kamienie chaosu i zniszczyć równowagę, to już to się zaczęło. Kamienie równowagi? Wysłaliśmy tam rośliny. Oj. Oni są w śmiertelnym zagrożeniu. To dopiero początek. Cudownie. Spokój, cisza. Szkoda, że nie udało nam się tego osiągnąć w Neighborville. Fakt, ale czasami życie ma swoje własne plany wobec nas. Wydaje nam się, że możemy decydować o wszystkim, a tak naprawdę czasem nie decydujemy o niczym. Wiesz, jest cudownie, wspaniale, pięknie, ale fajnie byłoby wrócić, no wiesz, do domu. Myślisz, że ja za nimi nie tęsknię? Każdego dnia zastanawiam się, jak sobie radzą, czy nie ma w Neighborville jakichś szalonych, dziwnych kłopotów, które trzeba rozwiązać. Musimy wrócić. Musimy wrócić do Neighborville. Albo przynajmniej jakoś skontaktować się z nimi. Przecież to nie idzie wytrzymać, nie wiedząc co u nich. Masz rację. Musimy coś wymyślić. Może się nam uda. Kto to wie? Może. Może coś jakoś wymyślimy. Ten spokój jest wręcz niewiarygodny. Nic się nie dzieje. Spokój i cisza. Dobra, prawie. Kto by pomyślał, że wystarczy tylko załatwić zombie czarodzieja? Oj tak. Chociaż troszeczkę mi się przez to nudzi. Ale tak odrobinkę. A myślisz, że mi się nie nudzi? W końcu nie bardzo jest co robić. No ale w sumie dokonując zombie czarodzieja tego chcieliśmy. Spokoju i zero jakichś zwariowanych czarodziejów, którzy chcą zniszczyć świat. Tak. Tego chcieliśmy, ale teraz nie wiemy, co ze sobą zrobić. No właśnie, to jest druga strona medalu. No, nareszcie jesteście. Przylecieliśmy tak szybko, jak się dało. Co się stało? Dlaczego pogoda nagle się psuje? Mamy na to paskudną odpowiedź. Paskudną odpowiedź? Czy ktoś z was coś z tego rozumie? I co tu robi kaktus i Electric Blueberry? Zauważyliśmy zmiany pogodowe. Zmartwiliśmy się i przybyliśmy do szałasu w nadziei, że tu ktoś będzie. No i tak się w sumie złożyło, że wszyscy tu jesteście. Dobrze was znowu widzieć. Tak, ale konkretnie. O co tu chodzi? Na długo nim my wszyscy się urodziliśmy. Narodziło się dwóch braci. Dwóch zombie. Jeden miał w sobie pierwiastek dobra, ale ten drugi od samego początku nosił w sobie pierwiastek zła, który przerodził się w coś strasznego. Dwóch braci zombie. Nic z tego nie rozumiem. Pewnego razu rodzice zaczęli faworyzować tego dobrego.
Świetnie się uczył, świetnie walczył. Wszystko robił świetnie. Ale to trwało latami. Ten drugi brat starał się w milczeniu znosić całą tą pogardę, którą do niego kierowano. Nie wytrzymał. Mrocznie. Czy tylko mnie obeszły ciarki? Ten brat w końcu pewnego dnia zrobił coś strasznego. Zamordował własnych rodziców. Co? W imię sprawiedliwości. Jego chorobliwy mózg przetworzył tę informację, że to jego brat zabił rodziców, a wcześniej przegabacił ich, by ci ciągle go krytykowali. Niestety. On gdzieś przepadł wieki temu i nadal może stanowić jakieś zagrożenie. Oczywiście zakładając, że w ogóle ma takie plany, ale to na szczęście opowieść. No i ziścił się nasz najczarniejszy scenariusz, Dobromir. Bo to ja jestem jednym z braci. Co? Nie mówisz chyba poważnie. Ale jak to? Jak to jest możliwe? Ty masz brata? O ile tą kreaturę można nazwać w ogóle bratem. To potwór. Widziałem wszystko na własne oczy. I niestety to on stoi za porwaniem i jednocześnie zabójstwem czarodzieja. Sam mi to powiedział. I powiedział mi też, co planuje Zehir. Więc nasz tajemniczy wróg ma na imię Zehir, jest złym bratem Zendera, który zabił własnych rodziców? To mi się w głowie nie mieści. Mówię to z przykrością, ale musimy się skontaktować z Jaworkami, to jak najszybciej. Rośliny są w niebezpieczeństwie. Sunflower i Pea-shooter. On chce przekształcić kamienie równowagi w kamienie chaosu i zniszczyć nasz świat. Ja myślałem, że tylko opowiadamy wreszcie historię z twojego dzieciństwa. Nie mówiłeś, że to się dzieje naprawdę. To największe zagęszczenia zła na centymetr ciała. Jak chcemy z tym walczyć? My nie podejmiemy tej walki. Rośliny w Jaworkach nie zdają sobie sprawy z zagrożenia, jakie mają obok siebie. Obok siebie? Co masz na myśli? Pamiętacie tego najemcę, którego wynająłem, by pozbył się zombie czarodzieja? Tego drugiego? Okazuje się, że to był podstęp. Że to on jest Zehirem. Wysłałeś naszych przyjaciół na pewną śmierć? Już ja ci... Snoopy, pohamuj się! Przywalę mu! Snoopy! Wiem, to był mój wielki błąd. Ale ja też nie byłem świadomy. Miał kiedyś inną twarz. Musiał zmienić całkowicie wizerunek. Myślicie, że zrobiłbym to świadomie? Lepiej zamiast się sprzeczać, wymyślmy, jak możemy im pomóc. Dopóki się z nimi nie skontaktujemy, to chyba nic nie możemy zrobić. No to klops. Co moglibyśmy zrobić? Musimy się przygotować na katastrofę, która nadchodzi. Zmiany pogodowe i kataklizmy będą się tylko nasilać. Im dłużej energia kamieni chaosu rozlewa się po świecie, rośliny muszą wpaść na trop trzeciego kamienia. Jeśli legenda jest prawdziwa, zielona symfonia nas uratuje. No to... jaki plan działania moglibyśmy wymyślić? No właśnie, bo bez planu to tak troszeczkę kiepsko. No wiemy, ale można powiedzieć, że pracujemy nad tym. Na razie niestety ciągle nie wiemy, dlaczego pogoda zwariowała i co 5 minut się zmienia. Musimy się dowiedzieć, dlaczego. My wiemy dlaczego.
I nie zdziwcie się, że mamy pewną niespodziankę. Ale no nie zwracajcie na to uwagi, my sobie pójdziemy na górę. To nie ma żadnego sensu. Jaka niespodzianka? Czy tylko jestem w szoku? Ja nie mam żadnych pytań i nie wnikam w to. Skupmy się na naszym planie. Może należałyby się nam jakieś wyjaśnienia. No, przydałoby się co nieco wyjaśnić. Tak więc, no... Czuj się jak u siebie. Chociaż to trochę wszystko jest pogmatwane. Dobra, no to chodźmy się co nieco dowiedzieć. Tak, dobry pomysł. No jakieś wyjaśnienia, mam nadzieję, logiczne tutaj będą w tej sytuacji. Słuchajcie, co by nie było, to właściwie to dla nas dobrze. Mamy nieocenione wsparcie. No bo wiecie, właściwie to pokonanie demonów, szkieletów, kałamarnic i jakichś innych rzeczy to duży i dobry staż w naszej sytuacji. Możliwe, ale jeszcze nic nie wiadomo. W końcu nie każdy chce pomagać gadającym roślinom. Zresztą nieważne. Myślałem, że nic bardziej szalonego już nas nie spotka. A jednak się pomyliłem. To nic osobistego, no. Zwykła ciekawość, co nie? Tak, też mi to zabrzmiało jak kiepskie wytłumaczenie. Może lepiej będzie tutaj zaczekać? Może nieustraszony i Puszek sami nam to powiedzą. Tak, miejmy nadzieję, że się to wydarzy. Szkoda tylko, że nie możemy im tego powiedzieć. No to w takim razie na co jeszcze czekamy? Zbierajmy się, czas lecieć. Dokąd chcesz niby lecieć? Co chcesz zrobić w tym wszystkim? Snoopy, coś musimy. Musimy reagować na zagrożenie. Tak jak możemy. A teraz schowaj ten swój gniew do kieszeni i bierzmy się do pracy. Lepiej nam szło, kiedy Piszuter i Sunflower tu rządzili. My z Kaktusem spróbujemy skontaktować się z innymi roślinami. Może będą chciały nam pomóc. Świetny plan, chodźmy. Dobromir, przyjdziemy, jeżeli uda nam się coś wskórać. Chodźmy! Na to nie traćmy czasu. Lecimy, Dobromir. Miejmy nadzieję, że do zobaczenia. Spotkało nas najgorsze, co mogło nas spotkać. Powodzenia! Może nam się uda! Oby nam się udało. No dobra, to na czym w ogóle stoimy? Stoimy na tym, że zniknęły nam 2 kamienie równowagi, które mieliśmy i nagle zaczęło się dziać coś dziwnego z pogodą. Z tego co wiemy już od dawna, kamienie równowagi mają na to jakiś wpływ. Czyli ktoś zły musiał nam je gwizdnąć. Pytanie brzmi po co i kto mógł to zrobić? Jak dla mnie to sprawa jest oczywista. To ten cały najemnik. On zawsze był jakiś podejrzany, szemrany i taki emanujący złą energią. No a może to ktoś, kogo w ogóle nie znamy, jakiś, wiecie, totalnie nowy wróg znikąd. Tak też może się przecież zdarzyć. Jasne, że tak, ale jednocześnie trochę nie wierzę w przypadki. A wy co myślicie? Cóż, już dłuższy czas miałem pewne podejrzenia, ale teraz jestem już praktycznie pewien, że za wszystkim stoi Zehir. Zehir? Kto to jest? Jest taka bajka, właściwie to historia. Wiecie, Zender miał brata. Nigdy się nim nie chwalił, bo nie bardzo było się czym chwalić. To był sadystyczny, wyrachowany potwór. Zniszczył własną rodzinę tylko dlatego, że cały czas zazdrościł bratu sukcesów. Kiedyś próbował też zniszczyć Zendera, ale
Nie udało mu się. W liście, który zostawił, obiecał, że kiedyś wróci i że Zender ma na niego czekać. Najemnik już od początku wydawał się podejrzany. Badałem tę sprawę i teraz wszystko układa mi się w logiczną całość. Jestem jednoznacznie przekonany, że to nie jest żaden najemnik, tylko Zehir i jego wyrachowany plan. I teraz nam o tym mówisz? No trudno, co było to było. Tylko co my mamy teraz zrobić? Jeśli wierzyć legendom, to istnieje jeszcze jeden kamień równowagi. Taki trochę niedostępny dla przeciętnego śmiertelnika. Kiedy badałem, może nie badałem, z czystej ciekawości uczyłem się i wysłuchiwałem historii o kamieniach równowagi, to zostało kiedyś może nie tyle co potwierdzone, co tak zaznaczone, że może istnieć jeszcze jeden kamień równowagi, do którego jednak nie można się dostać. Coś na zasadzie takiego zabezpieczenia. 2 kamienie równowagi, które wy znaleźliście, które wykradł ten cały Zehir, czy kim on tam jest, były stosunkowo łatwo dostępne. Jeden znaleźliście na szczycie na Białej Wodzie, a drugi znalazł wasz wróg w miejscu, o którym akurat nie wiemy, ale pewnie moglibyśmy się tego dowiedzieć. No i trzeci kamień, który, jeśli wierzyć plotkom, ma potężną moc, większą niż te 2 razem wzięte. I dlatego właśnie on może nas zaprowadzić do zwycięstwa. Ponieważ jest też taka opowieść o tym, że niegdyś właśnie już kamienie równowagi zostały wykorzystane do złych celów, zostały zdematerializowane, a ich energia została odwrócona w czystą energię zniszczenia. I właśnie posłużono się trzecim kamieniem równowagi, który uruchomił proces, który nazwano wtedy Zieloną Symfonią. Niewyobrażalna moc została wtedy uwolniona i zdołała zmieść z powierzchni Ziemi cały chaos, zło i na nowo wprowadzić równowagę. A same kamienie po wielu tysiącach lat miały się ponownie zmaterializować i znaleźć w jakichś lokacjach. Tylko że problem jest tutaj taki, że totalnie nie wiemy, gdzie szukać tego trzeciego kamienia. Ale możemy spróbować. W końcu tak świat się niedługo skończy. No to w takim razie wszyscy bierzemy się do pracy. Robi się coraz gorzej. Trzymajcie się, bo będą turbulencje! Mam tylko nadzieję, że nikt nie ma choroby powietrznej. Choroby powietrznej? Co to niby jest? Wiatr jest za silny. Będzie uderzenie. Cóż, mogliśmy skończyć gorzej. Musimy się stąd jakoś wydostać. Spokojnie. Marigold? No? Stawiaj ostrożnie kroki. Okej, hop. O-o. No i co my teraz mamy zrobić? Opuścić pokład! Melon pult, dalej! Pogoda naprawdę jest nieprzewidywalna. Byliśmy tu z 2 godziny temu, tam. I już jest pochmurno. Sprawdzę, czy będziemy w stanie jeszcze polecieć. Nie ma poważnych uszkodzeń. Będziemy mogli lada chwila polecieć. Statek musi się tylko troszkę schłodzić. Świetnie, to jeszcze jesteśmy uziemieni.
Nie zazdroszczę Sunflower i Piszuterowi. Mają najtrudniejsze zadanie. Spokojnie. Zagrożenie jest daleko. Nie licząc pogodowego. Jakoś to będzie. Uda się. Im się zawsze udaje. Dalej jesteś z tego taki pewien? Kto to? Kto tu mówi? Przecież jestem tu sam. Pokaż się, kim jesteś? Znam potężnych bohaterów. Pokaż się! A wiesz, ukaże ci się. Zehir? Tutaj? Z Jaworek nie ma drogi powrotnej. Tylko wy tak uważacie. Nie, to jest niemożliwe. Nie. Niemożliwe staje się możliwe, Dobromir. Haja! Przede mną się nie uchronisz. Mój największy koszmar. Wiem. Gdzie się kryjesz? Nie ma ucieczki. Masz wiedzę, która może pokrzyżować mi plany. Więc nie możesz już dłużej żyć. Nie powiedziałem roślinom najważniejszego. Głupi to Bromir. Żegnasz się w tym momencie z życiem. Zbyt długo to trwało. Czas wracać do Jaworek. Myślisz, że znajdziemy go zanim on zrobi coś kompletnie strasznego? Kto to wie? On może być wszędzie. A czasu mamy coraz mniej. Dlaczego on nam to zrobił? Wykorzystał nas, a teraz chce nas zniszczyć. Nie słyszałaś historii? Jak się okazuje, to jest jakiś kompletnie szurnięty i nawiedzony brat Zendera, który chce go wykończyć. I przy tym wykończyć jeszcze nas i w sumie siebie samego, bo on chce zniszczyć całą materię rzeczywistości. Pomyśleć, że mu zaufaliśmy. Najwyraźniej nikomu nie można już ufać. Możemy ufać tylko sobie i naszym prawdziwym znajomym. Na to wygląda. Czekaj. Słyszałaś to? Ale co? O co chodzi? Nie jesteśmy sami. Ktoś gdzieś tutaj jest. Może Zehir. No jeśli tak, to no to co zrobimy? Czy my mamy z nim jakieś szanse? Nie jestem przekonany. Ale przecież nie pozwolimy mu tak po prostu odejść. Tylko zastanawiam się, z której strony słyszałem ten szmer. Tylko proszę uważaj. Tu czysto. Czyli on może być... Lepiej się cofnij, na wszelki wypadek. Tak, lepiej się cofnę. Sprawdzę to. Tu też nic. No to może tylko coś ci się wydawało i nikogo tutaj nie ma. Jestem pewien, że słyszałem kroki. To musi być on. Tylko gdzie? No proszę, co za dedukcja. A jaki spryt państwa zakochanych. Aż nie można już słuchać tego bla, bla i bla. Wszędzie można usłyszeć ten twój jad i nienawiść. Nie musicie już sprawiać mi komplementów, naprawdę, już wystarczy. Jestem już w drodze na ukończenie mojego planu. Najwyraźniej to wy będziecie ostatnią przeszkodą. Myślisz, że pozwolimy ci tak po prostu odejść?
I po co to wszystko? Dlaczego to zrobiłeś? Co takiego masz do Zendera i do nas? Czego ty właściwie chcesz? Czego ja chcę? Sprawiedliwości. Za wszystkie lata odrzucenia, ignorowania i poniżania mnie wobec mojego głupiego starszego brata. Całymi latami wysłuchiwałem się, jaki to jestem beznadziejny, okropny, a on wspaniały. Nieważne co robi, wszystko jest wspaniałe. Czego się nie dotknie, jest wspaniałe. Ja mam już tego dość. To ja powinienem być przywódcą wszystkich zombie. Ty jesteś chory. Zabiłeś wszystkich swoich bliskich oprócz Zendera. To nie jest normalne. Zdaję sobie z tego sprawę. To jest okrutne i nieludzkie. I takie właśnie miało być. Takie są kary. Kary wymierzane przeze mnie. Was spotka coś podobnego, a może znacznie gorszego. Nie. Ty jesteś jakiś świrnięty, ty powinieneś się leczyć. Dość już tego. Jeszcze nie przeprowadził rytuału. Nie ma jeszcze żadnych mocy. Bierzmy się za niego. Jasne. Tak łatwo się mnie nie pozbędziecie. O! Dlaczego na niego nic nie działa? O! To trochę bolało. Piszuter! A nie mówiłem, że już po was? Sunflower! Potrafi... Chcecie łączyć własne moce? My potrafimy, bo nie jesteśmy tacy jak ty. My jesteśmy jednością, spokojem i równowagą, czyli tym, czego ty nigdy nie zrozumiesz. Ja nie zrozumiem? Oj, no to możecie się jeszcze zdziwić. Jak on mógł się po tym podnieść? Nikt nigdy jeszcze nie wstał po tym ciosie. Musi być ten pierwszy raz. Zabawa skończona, dzieci. Teraz już prosta droga na szczyt przez Zaskalskie. Słodkich snów obudzicie się, kiedy świat już zacznie się kończyć. Polegliśmy na całej linii. Nie mam siły się nawet ruszyć. Cała nadzieja w Snapdragonie i Cabbage-Pulcie. Ciekawe, dokąd nas to zaprowadzi. Czas się o tym przekonać. My na pewno chcemy tam iść? A niby co mamy zrobić? Nie mamy czasu wzywać wsparcia. Widać, sami będziemy musieli się z nim rozprawić. Pędem! Ale przecież my nie mamy żadnych szans go powstrzymać. Jak mamy go pokonać? A bo ja wiem, wymyślimy coś na miejscu. Nie ma czasu myśleć nad sposobem pokonania wroga. Po prostu musimy walczyć. Nie chcę być optymistą, ale nie widzę tego. Szybko, kryj się! Dobra. Może nas nie zauważy. Coś dziwnego wisi w powietrzu. Czuję, że nie jestem tu sam. Ktoś mnie śledzi? Zaraz wszystko się wyda. Bardzo ciekawe. Nie rozprawiaj się głupotami. Rozprawiłeś się już z tymi miernotami. Nikt cię już nie zatrzyma. Dalej pędem, będziemy musieli go powstrzymać. Zakładając, że w ogóle nam się uda. Chodźmy.
spotka zasłużona kara. Spotka ich wszystkich sprawiedliwość. Żeby ciebie zaraz nie spotkała sprawiedliwość. Spokojnie, bo inaczej nic nam się nie uda. Musimy wyczekać odpowiedni moment. Jeden czar i wszystko zostanie zniszczone. Już tak niewiele brakuje. Oby się tylko nie odwrócił, bo to będzie koniec. Wiatr jest coraz silniejszy, bo to jest szczyt równowagi. Miejsce, w którym narodziły się kamienie równowagi. Nikt nie może się tutaj tak łatwo dostać. Tak? Nikt się nie może tu dostać? No to świetnie, powiem szczerze, sobie to wymyśliliście. Jakiś szaleniec, który chce zniszczyć świat, bez problemu sobie tam idzie, mając kamienie równowagi. Właściwie 2 z 3. Naprawdę? Wiatr to wasz jedyny system zabezpieczeń? Nie sądziliśmy, że pojawi się ktoś tak głupi, żeby chcieć zniszczyć równowagę w świecie i przy okazji świat. No po prostu kolejny piękny dzień na świecie. Już wspiął się na górę. Jesteśmy u celu drogi. No to chodźmy. Teraz albo nigdy. No i jesteśmy u celu. Damy sobie jakoś radę. Wierzę w to. Chodźmy. To już koniec. Wystarczy wypowiedzieć tylko jedno zdanie, a świat obróci się w chaos. Nieistniejące już 2 kamienie równowagi. Nadszedł koniec światłości. Zyskam nieograniczone możliwości i moc, której nie dane mi było odziedziczyć. Ale nadszedł ten wiekopomny dzień, kiedy dzieło stworzenia zostanie zrównane z ziemią. No i co robimy? Musimy wkroczyć do akcji. Dobra, chodźmy. Ja, Zehir, potomek czystej destrukcji, przeciwwaga dla dzieł stworzenia z początków konfliktu między dobrem a złem, rozkazuję, by moc równowagi, uwolniona z 2 kamieni, przestała już symbolizować równowagę, by zmieniła się w moc destrukcji. To ja chcę ją wyzwolić. By ta moc przybrała swój prawdziwy wymiar, by nabrała znaczenia, by wreszcie wszyscy zaczęli się z nią liczyć. To nie będzie dzisiaj. Wy tutaj? A co, nie podoba ci się? Jesteście zbyt niewydarzeni, by mnie... Wy głupcy! Nie powstrzymacie moich planów. Zbyt wiele... dziesiątek milionów lat na nie pracowałem. Posłuchaj, my wcale nie chcemy walczyć. My chcemy porozmawiać. Masz prawo czuć się odrzucony i znieważony. Miałeś trudną historię i przeszłość. Ale to, co chcesz zrobić, nie rozwiąże twoich problemów. Nie sprawi, że poczujesz się lepiej. Chyba nie masz pojęcia, o czym mówisz. Całymi latami to Zender był tym dobrym, a ja byłem niczym. Ale teraz wszystko się zmieniło. Teraz wreszcie mam to, na co od zawsze zasługiwałem i żadne niewydarzone roślinki mi w tym nie przeszkodzą. Wcale nie musisz tego robić.
Zehir, chcemy po dobroci. Chcemy ci przemówić do rozsądku. A wiecie w ogóle, co oznacza moje imię? Moje imię oznacza trucizna, wąż, podstęp. Naprawdę nie rozumiecie, kim jestem? Jesteście za słabi, za głupi i zbyt naiwni. Naprawdę myślicie, że ludzie się zmieniają? Pokazują tylko prawdziwe oblicze. To oblicze, które przez wiele lat było uśpione, wychodzi w końcu na wolność. Kabeczpult. Nie możemy się poddawać. Musimy walczyć. O mocy odwróconej równowagi, mocy destrukcji. Obdarz mnie w końcu swą siłą, by wreszcie na świecie zapanowały mroczne, wyniszczające dobro sądy. Nie może dokończyć zaklęcia. W życiu nie damy rady go powstrzymać. Czuję przepływ nienawiści. Nieposkromiona mocy destrukcji. Dokończ obdarowywanie mnie, a ja spełnię twoje największe pragnienia i zrównam ten świat z powierzchni ziemi. Zniszczę wszystko. Aaa! Już za późno. Może ta potęga go zabiła. Tak czy siak, zdestabilizował równowagę. To może przynieść nie wiadomo jakie konsekwencje. Tutaj jesteście. Co do konsekwencji, o których mówiłeś. Nas one tak bardzo nie dotkną. Gdzieś na tej ziemi jest jeszcze jeden kamień równowagi. Klucz do wygranej. On będzie w stanie utrzymywać względną harmonię. Trochę zaburzoną, ale jednak. Zejdźcie szybko do Zaskalskiego. Ale przecież będziemy musieli z nim walczyć. Jak mamy zejść do Zaskalskiego? Tam czeka już pomoc. Zabierze was do domu. Chodź, Snapdragon. My i tak tutaj nic nie zdziałamy. Nie jestem przekonany co do tego pomysłu. No ale dobra. Musimy znaleźć Sunflower i Piszutera. Chodźmy! Czuję przypływ mocy. A gdzie ci tchórze? Uciekli przed moją potęgą. Nie uciekli, tylko schronili się. Twoja moc jest nieobliczalna. Nie wiesz, do czego jesteś zdolny. Nie panujesz ani nad sobą, ani nad mocą, którą posiadłeś. Ja nie muszę już nad niczym panować. Jestem przesiąknięty złem. Jesteś pewien, że damy mu radę? Jasne, że nie. Ale musimy spróbować. Radzimy ci się poddać. Poddać? Za kogo wy mnie macie? Unik! Fuzji używają tylko słabeusze. Tak ci się tylko wydaje. Już dość tych żartów. Czy on nas powstrzymał fuzję? Musimy się stąd ewakuować natychmiast. Uciekajcie, mróweczki, uciekajcie. Czyli jaki mamy plan ucieczki? No właśnie, o jakiej podwózce mówiliście? Adrian czeka na nas hulajnogą pod Zaskalskim. Ewakuujemy się dość szybko. Szalony pomysł. Przynajmniej jakiś jest. Donikąd mnie nie uciekniecie. Nie muszę nawet biec, żeby was znaleźć. Pędem, pędem, pędem! Przecież biegniemy tak szybko jak się da. Właśnie. Wasz koniec jest bliski. Jest. Jesteśmy uratowani.
Tylko co zrobimy z Zechirem? On nam nie odpuści. My chyba się nim zajmiemy. Kupimy wam dość czasu, żebyście zdążyli wrócić do domu. My poradzimy sobie inną drogą. No dobra. Jak chcecie. Ale my się stąd zmywamy. To widzimy się w domu. Drugi raz będziecie próbować? Nie kupicie im czasu. Przede mną nie ma już ucieczki. Myślicie, że ta forma może mnie... Najwyraźniej tak. Sunflower, Piszuter, nic wam nie jest. A już się o was martwiliśmy. No a my martwiliśmy się o was. Podobno ledwo uszliście z życiem. Powinniście byli wezwać pomoc. A nie sami próbować walczyć z tym potworem. No... być może, ale próbowaliśmy. Mniejsza już o to. Jak mamy go teraz zatrzymać, skoro ma pełnię mocy? No właśnie, musimy się zastanowić, co z tym zrobić. I nie mamy dużo czasu. On może w każdej chwili tu po prostu przyjść i nas zniszczyć. Ja mam już plan, jak go zatrzymać. Bo widzicie, badałem te stare zapiski i znalazłem prawdopodobne położenie kamienia równowagi. Tego ostatniego, którego potrzebujemy. Według zapisków idź przez wodę płynącą przy czerwonym skale, a na ostatni kamień natrafisz. To logiczne, że jest w rezerwacie zaskalskim. Trzeba iść wzdłuż strumyka, który tam płynie przy czerwonej skale. To jedyna czerwona skała w tej okolicy. Mam plan. Ja postaram się zdobyć ten ostatni kamień. Wiem też, co mam z nim zrobić. A wy musicie tylko zatrzymać Zechira, żeby się o tym nie dowiedział. Wchodzicie w to? No i świetnie. To się pan Zechir jutro zdziwi. Wchodzimy w to. Lepszego pomysłu i tak chyba już nie wymyślimy. Wszystko albo nic. Zgadza się. Tym razem sobie poradzimy wszyscy. Brzmi szalenie. Wchodzę w to. Skoro wy wszyscy, no to ja też. I my również. Jesteśmy już na miejscu. Jesteśmy. Musimy zatrzymać go tak długo, jak tylko się da. Z taką władzą i mocą szybko dowie się, co planujemy. Czy my w ogóle kiedyś mamy szansę? Może lepiej tam nie iść. No właśnie. Robi się powoli coraz gorzej. Jeżeli nie mieliśmy z nim szansy w starciu w dość względnie uczciwej walce, jeśli chodzi o warunki pogodowe, to teraz, kiedy on ma tą swoją moc, jesteśmy całkiem w czarnej czeluści. I tak świat się skończy, jeżeli nic nie zrobimy. Jeżeli i tak mamy zginąć, to przynajmniej spróbujmy go pokonać. Teraz albo nigdy. Zgodnie z planem. Najpierw wchodzimy my, a dopiero później wy. Życzmy sobie wszyscy powodzenia. Będzie nam potrzebne. Chodźmy. Czyli to tu zakończy się nasza historia. Myślisz, że to ma szansę się udać? Sam nie wiem. Trzeci kamień równowagi musi być jak najszybciej odnaleziony. On jest teraz naszą jedyną nadzieją. Inaczej jesteśmy zgubieni. Dobre było
Co dobre było. No wiesz, nasze życie, nasza historia, wszystko co razem przeszliśmy. A tu wszystko się kończy. Nie wierzysz, że wygramy, prawda? Ja trochę też nie. Cokolwiek by się miało tu nie wydarzyć, to wiedz, że nic nas już nigdy nie rozdzieli. Nawet śmierć. Dobrze nam było. Jeśli zginąć na polu bitwy, to tylko razem. Masz rację. Szykujmy się, bo jesteśmy u celu. Stójcie tu. Zobaczę, gdzie on dokładnie jest. Uważaj na siebie. Stresuję się. Ja też. I to nawet bardzo. Musi gdzieś tutaj być. Nic z tego nie rozumiem. Nigdzie go tutaj nie ma? To zupełnie nie ma sensu. Przecież musi tutaj być. Na razie jest czysto, chodźcie. Nie ma go tutaj. No ale gdzie on się podział, skoro najsilniejsze zaburzenia są tutaj, więc on gdzieś tutaj musi być. Nie może sobie tak po prostu chyba zniknąć. Co nie? Nie wiem, ale coś mi tu śmierdzi i nie jesteśmy to my. Może to jest jakiś rodzaj zasadzki. No ale jeszcze żyjemy. Nic z tego już nie rozumiem. Piszuter, to musi być pułapka. Mam pomysł. Jaki pomysł? Tak jak wtedy, gdy szukaliśmy go tam poniżej gór. On tu jest, tylko czeka na odpowiedni moment, żeby w nas uderzyć. Nie sądzisz? Tak może być. Na pewno nas obserwuje. W takim razie miejmy oczy dookoła głowy. Może się pojawić w każdej chwili. Nawet nie wie, że popełnia błąd. Daje nam więcej czasu. A to dobrze. On nie jest aż tak głupi. Planował to wszystko zbyt długo, by tak po prostu oddać zwycięstwo w nasze ręce. Droga do celu nigdy nie może być drogą prostą. No i masz rację. Kogo do mnie przywiało? Przyszliście w odwiedziny? Zehir. No patrzcie, Zielonogłowy odkrył Amerykę. Po co przyszliście? Nie macie ze mną najmniejszych szans. I macie tego świadomość. Dajemy ci ostatnią szansę, żebyś dobrowolnie się poddał, bo inaczej będziesz skończony. Nie uda ci się z nami wygrać. Ta gadka miałaby zatrzymać coś, na co pracowałem całe swoje życie? Poważnie? Mam się poddać? Dobrowolnie? Bo nie będzie szans, nie będzie litości? Wy naprawdę jesteście tak głupi, że wierzycie w swoje zwycięstwo? Bo wiesz, jak to mówią, w jedności siła. A w drużynie warto mieć latające smoki. Hej, zacząłeś bez nas. A my to co? Głupcy! Wierzycie, że wasze moce mnie powstrzymają? O-o. To była chyba najlepsza rzecz, jaką w życiu zrobiłem. Nasze moce są w stanie konkurować z jego mocami. Tylko że my nie mamy tyle siły. Słusznie, nie macie. Sunflower! Musimy dać mu radę. Nie dam się już więcej na to nabrać.
Brawo, Snapdragon. Tworzymy całkiem zgrany zespół przeciwko temu łajdakowi. O nie. Sunflower, wszystko w porządku? Nic mi nie jest. Tylko to trochę za silne ciosy, jak na mnie. Chodź, musisz się ukryć. My jakoś sobie poradzimy, ale ty nie możesz się narażać. Nie możemy tak ryzykować. Kilka minut odpocznę i mi przejdzie. Nie waż mi się wychylać. Czekaj tutaj. Ale potrzebujecie pomocy. Tak, ale potrzebujemy też ciebie żywej, a nie martwej. Odpuść. W samą porę. Niewydarzeni głupcy! Myślicie, że to wszystko, co potrafię? Teraz ja rządzę tym światem. Dlaczego on sam siebie naładowuje mocą? Niemożliwe. Znalazłem go. Kto by pomyślał, że się uda? Nie wiem, ale boję się troszeczkę zapytać. O! Co się tutaj dzieje? Jestem tutaj władcą absolutnym. Nikt nie może mi się równać. Muszę... Przyznać, niezły jest. Tak, niezły. To jest... Jest już wasz koniec. No w końcu przyszliście. Wyczekaliśmy dogodny moment. Dobrze, że jesteście. My sobie tu gadu, a przeciwnik się podnosi. No tak, mogłem się domyślić, że przyszliście z jakąś obstawą. Ale to dość marna obstawa. Unik! Co powiecie na trochę meteorów? Meteorów? Kryjmy się! Uuu. Uuu. I tak, Dobiegła końca epoka roślin. nie zapominaj o nas. A no tak, jeszcze wy. Uuu. No i co my teraz zrobimy? Nie pokonamy tego Zehira. Może spróbujmy się połączyć jeszcze raz. Nie mamy już tyle energii. No to co robimy? Dokonam dzieła i pewnię się, że na pewno już zginęliście. Nigdy. Co? To jest... Niemożliwe. Co? Oparł się mojej niszczycielskiej mocy? Piszuter, nie. Co się stało? O nie. Piszuter, co ci jest? Powiedz coś.
przeciwstawienie się jego złym mocom kosztowało mnie zbyt dużo siły. Nie mam już w sobie energii. Proszę, obiecaj mi, że przeżyjesz ten koszmar i uda wam się powstrzymać Zehira. Co ty mówisz? My będziemy się jeszcze z tego wszystkiego śmiać i wspominać. Wstawaj! Marigold? Statek postawiony, możemy już ruszać. Tylko niby dokąd? Wydawało mi się, że jesteśmy w stanie coś zaradzić na to, co się dzieje. Ale my jesteśmy całkowicie bezradni. Smutne, ale prawdziwe. Jeżeli w Jaworkach nie pokapują się, że mają obok siebie śmiertelnego wroga, który chce zniszczyć wszystko, to nie możemy raczej liczyć na zwycięstwo. Co to za alarm? Sprawdzę, bo szczerze to nie wiem. Wezwanie SS z Szałasu. Zbierajmy się. Z Szałasu? To dziwne. Chodźmy. Ciekawe, o co może chodzić. Nie wiem, ale przynajmniej na razie ustała ta potężna burza. Chociaż za to zaczyna padać. Ale mam bardzo złe przeczucia. Już są. Kto ma im to powiedzieć? Nie mam pojęcia. Electric Blueberry? Co wy tutaj robicie? Mieliście przecież szukać wsparcia, a nie wracać do Szałasu. I to po chwili. Zapomniałam o coś zapytać Dobromira. I wtedy odkryłam, że on... Odkryłaś, że on co? No mów! Że on odszedł. Co takiego? Robisz sobie jakieś żarty? Bo jeśli tak, to naprawdę nie jest śmieszne. Na miejscu zastaliśmy też ślady walki. Ktoś umyślnie odebrał mu życie. To nie może być prawda, nie wierzę w to. Wy wszyscy to uknuliście. To nie może być prawda. To jest prawda. Przecież był naszym przyjacielem. On nie mógł... Jakoś to przetrwamy. Nawet wiem, kto za tym stoi. To na pewno ten cały Zehir. Dobromir zawsze miał dużą wiedzę. Być może wiedział coś, co mogłoby powstrzymać Zehira, dlatego ten postanowił go zabić. No ma to wszystko sens, ale... Przecież on jest w Jaworkach, jak miałby się tu znaleźć? Stamtąd nie ma drogi powrotnej. Najwyraźniej jednak jakaś jest. Co to tutaj za zgromadzenie? Próbujemy ratować i pomóc mieszkańcom i wymyślić sposób na powstrzymanie tego chaosu, a wy tutaj gadacie? Mamy co robić, hello! Właśnie, zajmujecie się pierdołami. Co macie takie nietęgie miny? Coś się stało? I ja mu tego nie powiem. Zender... Dobromir... On... Dobromir co? Co się stało? Stracił życie. Kłamiesz. Masz na to jakiś dowód? Jak chcesz zobaczyć, to w tamtą stronę. Panie, idź. Zaczekamy tu na ciebie. To nie może być prawda. Dobromir. Dobromir, powiedz coś. Nie możesz tak po prostu umrzeć. Dobromir, mówię do ciebie. Nie możesz mi tego zrobić. Przyjacielu. Dobromir. Nie pamiętasz, co mi kiedyś powiedziałeś? Masz zamiar teraz nie dotrzymać słowa? Obiecuję ci,
Przyjaźń jest w życiu bardzo ważna. Dlatego, mimo to, że wybraliśmy różne ścieżki, bardzo się cieszę, że dalej potrafimy się przyjaźnić. Tak. Wiesz, nie jestem fanem roślin, ale ty jedyny czuję, że tylko mogę ci zaufać. Tylko tobie. Bo możesz. Zawsze możesz do mnie przyjść. Nawet jeżeli stoimy po przeciwnych stronach życia. I nikt i nic tego nigdy nie zmieni. Tak. Nikt i nic tego nie zmieni. Obiecuję ci, że ukaram tego, kto ci to zrobił. Nie spocznę, dopóki go nie zniszczę. Jeśli będziemy trzymać się razem, będziemy silniejsi i przetrwamy te trudne czasy. Byś miał rację. No to co robimy? Zniszczyć! Co się tutaj wyprawia? Daki, oszalałeś? Co ty mówisz? Burze, właściwie to pioruny zła. Mają właściwości... Coś się z wami dzieje. Rozkazuję wam przestać. Nie słuchamy niczyich rozkazów. Czyli klasycznie. A już myślałem, że wreszcie rośliny i zombie nie będą ze sobą walczyć. I się myliłem. Musimy się bronić, ale tak, żeby nie zrobić im krzywdy. Znajdziemy sposób, żeby ich odczarować. Łatwiej powiedzieć, niż zrobić. I po co wyrzekałem się swoich mocy? Mam lepszy pomysł. Wreszcie się tym czymś przelecę. Tylko nie szalej, dopiero co naprawiliśmy ten statek. Nie szarżować takim cackiem? No weź. Zniszczyć! Myślisz, że ty mnie powstrzymasz? Ojć, czemu nie rzucam masłem, tylko kukurydzą? Ojć! Zatopiony. Oni są jacyś potężniejsi niż kiedyś. Czy oni dostali jakiś super złych mocy od tej szalonej pogody? Biegnę ci pomóc. O? Oj, nie wygląda to dobrze. Będziemy musieli chyba zmienić strategię. No co ty nie powiesz tam na górze? No właśnie mówię. Niespodzianka. Ej, wyjdź stąd. Ja tu jestem kapitanem. Już nie. Elektryczność zawsze dobrze się sprawdza. A jak się tym steruje? A tak. Nikt nie będzie sterować moim statkiem. Dość tych żartów. No dobra, jaki by tu obmyśleć plan? Może powinniśmy stąd uciec. Marigold, uważaj! Na co mam uważać? O! Oni tak potrafią? To ja się lepiej ewakuuję. Musimy ich w końcu jakoś zatrzymać, żeby nie zrobili sobie ani nikomu innemu krzywdy. Trudno połączyć jedno z drugim. Ta walka nie ma sensu. Żadna ze stron i tak nie wygra. Bierzmy statek i zmywajmy się stąd. Dla jasności, ja się podpisuję. Zombie mają chyba inne plany.
Co? Nie, tylko nie to! No i straciliśmy łatwą drogę ucieczki. Ty. Jego życie niedługo się skończy. Jeżeli w jakiś sposób nie damy mu wystarczająco dużo energii życiowej, on umrze. I nic na to nie poradzicie. Niedługo skończycie tak wszyscy. Tak samo mój brat. Energię życiową? Ale przecież moja energia jest życiowa i ma moc wspomagania, tak jak wtedy w Zaskalskim. Czy jeżeli ja zużyję całą swoją moc, to on przeżyje? Trudno mi powiedzieć, bo jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałem, ale możesz spróbować, tylko możesz na zawsze już stracić swoje moce, o które tak długo walczyłaś. Oddać moc to nic w porównaniu z tym, co czuję. Piszuter, przygotuj się. Co ty właściwie chcesz zrobić? O nie! Nic złego już nie zrobisz! Ty masz mnie powstrzymać? Skup się. Wygląda, jakby działało. Piszuter, Sunflower! Sunflower, żyjesz? To było takie męczące. Ja żyję. Zadziałało? Miałem strasznie dziwny sen, jakbym umarł, ale nagle poczułem taki nagły przypływ mocy. Sunflower, co tu się dzieje? Bo byłeś umierający przez ten swój głupi upór. Na szczęście oddanie całej mocy cię uratowało. Naładowałaś mnie całą swoją mocą? To było jedyne wyjście, żeby cię ratować. Możecie odłożyć to na potem? Mamy troszkę ważniejsze sprawy. Jesteś... Zwykłym nieudacznikiem. O, Snapdragon! Nie! Snapdragon! Snapdragon, wytrzymaj trochę. Jakoś cię stąd zabierzemy do domu. Nie ma już czasu. Ja bardzo dziękuję wam, że mogłem spędzić z wami ten ostatni rok życia. Co za ironia, że rok temu poznaliśmy się w tym miejscu i obroniłem was przed czarodziejem. A teraz nie ma już dla mnie nadziei. Ale co ty mówisz? Nie możesz nas tak zostawić samych. Spełniłem swój obowiązek. Trwałem aż po grób. Zrobiłem wszystko, żeby wam pomóc i mam nadzieję, że nie przegracie tej bitwy. Że zwyciężycie. Tam z góry będę was dopingować w każdej następnej bitwie. Przyjaciele. Nie. Snapdragon. Nikt i nic nie zdoła mnie już zatrzymać. Mać. Kurczę. Gdzie jest ten kamień? Nie wywalczyliśmy wystarczającej ilości czasu. Nasz plan nie wypalił. Jak to jest możliwe?
Daliśmy mu bardzo dużo czasu. Czasu? No, chytrzy jesteście. Nie pokapowałem się od razu. Przyszliście tu walczyć tylko po to, żeby odwrócić moją uwagę od trzeciego kamienia, który mógłby mnie zatrzymać. Jak śmieliście, jesteście tacy sami jak mój brat. Piszuter, to jest nasz koniec. Przynajmniej wszyscy stracimy życie z godnością, opierając się tyranii tego potwora. Możecie się pocieszać, bo tylko tyle wam pozostało. To jest już wasz koniec. Niech to wyszedłem z wprawy. No długo to my tak nie pociągniemy przeciwko nim. No to co teraz? Musimy jakoś spróbować uciec. My to przegramy. Tak, przegracie to. Cóż, to był zaszczyt. Co to za Nigdy mruk? nie wolno spoczywać na laurach. To jest zielona symfonia. To znaczy, że zdążył. Jak to zielona symfonia? To tylko legenda. To jest niemożliwe. Gdzie moja moc? Co się tutaj dzieje? Przegrałeś, Zehir. Przegrałeś wszystko. Nie! Co się dzieje? Zrobiło się widno? Burza ustała. To może oznaczać tylko jedno. Coś ich odczarowało. Czeka was. Ale ja nic z tego nie rozumiem. Znowu jest pokój? Pozwól, że objaśnię. Wasi przyjaciele w Jaworkach zwyciężyli, uwolniając energię ostatniego kamienia równowagi. Wyzwolili potężne siły, które stłamsiły całe zło, które na nas wszystkich rozlał Zehir. Z całego serca wam dziękuję. To był złoty czarodziej z naszej dawnej rady. Na szczęście nasi przyjaciele wygrali. Mam wrażenie, że zapadłem w jakiś sen. Co się stało? Wygraliśmy? Dobrze, że znów jesteście sobą. Tak, wygraliśmy. To było dziwne. Jak jakaś śpiączka albo halucynacja po jakichś dziwnych grzybach. Może powinniśmy się zbadać. O, on jeszcze nie wstał. No trudno. Zwyciężyli. Udało im się. No bo w sumie czemu miało się nie udać? Znów zagościł pokój. Równowaga została przywrócona. Udało nam się. Nie, tak to się nie skończy. A właśnie, że tak to się skończy, Zehir. Co się ze mną dzieje? Dosięgnęła cię sprawiedliwość, Zehir. Największa sprawiedliwość. Czy to jest możliwe? Jesteś odpowiedzialny za śmierć wielu istnień.
Za wielkie zło, które wyrządziłeś temu światu, spotkała cię za to najbardziej surowa kara. Jesteś wiecznie potępiony, Zehirze. Że się zemścisz. A wam należy się ponownie moja dozgonna wdzięczność za przywrócenie równowagi. Wspólnymi siłami udowodniliście, że nie ma rzeczy niemożliwych. Kiedy zabrakło już nadziei, wy rozbudziliście nią w nas wszystkich na nowo. Wasi przyjaciele z Neighborhood też bardzo dumnie walczyli i też wygrali. Niestety ceną za to zwycięstwo było życie waszych dwóch przyjaciół. Dwóch? Przecież odszedł tylko Snapdragon, prawda? Złu Zehira poddał się także do brony. Wasz wierny przyjaciel również odszedł. Ale zapewniam, że oni obaj są teraz szczęśliwi. Dziękuję wam. Dobromir też odszedł? O, to wy? Jeszcze to oglądacie? Poprosili mnie. Właściwie to mi kazali, żebym powiedział wam, że dziękuję, że oglądaliście to cokolwiek to było. Jeśli ktoś jeszcze z was ogląda. Bo inaczej wywalą mnie z ekipy i nie będzie kolejnych sezonów. Ale no macie podobno napisać jakiś komentarz, zostawić jakieś tam łapki w górę, czy jakoś tak to się nazywało. Nie wiem, nie rozumiem tego współczesnego świata. Aha. I na koniec jeszcze miałem wam ogłosić niespodziankę. Właściwie to pokazać wam. Czy Taki powiedział już wszystko, co miał powiedzieć? Chyba tak, no więc idę sobie. Czas wreszcie coś zjeść. Wiecie, że nic nie płacą za udział w tym czymś? Skandal.